Dawno, dawno temu jeden z poetów tak scharakteryzował kobietę idealną. Policzki jak kwiat migdałowca, usta jak kwiat brzoskwini, ciało jak liść wierzby, oczy żywe jak tafla wody błyszcząca w słońcu, a stopy jak kwiat lotosu. Przez ponad 1000 lat mężczyźni zachwycali się małymi stópkami swoich żon, sióstr i córek. Stopy były większą ozdobą kobiety niż jakakolwiek inna część jej ciała. Ich porównywanie było tak samo ważne jak ocena twarzy. Uważano, że tak jak twarz może być różna, bardziej pulchna, koścista, podłużna czy owalna, tak samo wyróżniano różne typy skrępowanych stóp. W sprośnym liście z XVIII wieku Jan May zasugerował, że szukając odpowiedniej dziewczyny w domu uciech, mężczyźni prawie zawsze najpierw zaglądali pod spódnicę, aby zobaczyć stopy, a dopiero później przyglądali się twarzy i uczesaniu potencjalnej kochanki. Te z dużymi stopami były od razu odrzucane, nawet jeżeli posiadały zachwycającą urodę. Nie było to zresztą niczym nowym. Wiele stuleci wcześniej inny uczony miał używać buciku swoich kochanek niczym trofeów, pijąc z nich wino i dumnie nazywając je kielichami złotego lotosu. W książkach poświęconych kobiecej urodzie można było znaleźć poradniki, jak poprawić wygląd nóg oraz jak rozpoznać typ stopy. Za panowania dynastii Qing Fang Xuan opublikował swoistą encyklopedię stóp. Sklasyfikował w niej wszystkie znane mu rodzaje krępacji. Wyróżnił 3 główne kryteria piękna, 5 typów kształtów, 9 stopni oceniania oraz 36 cech idealnej stopy. Najbardziej pożądanym typem był złoty lotos, osiągany tylko przez nieliczne, najbardziej zdeterminowane kobiety. Złote lotosy miały 3 chińskie cale długości, co przekłada się na około 10 cm. Te, które potrafiły to osiągnąć, były wychwalane nie tylko za niemal legendarne piękno, ale przede wszystkim za wszystkie cnoty niewieście. Jednak najważniejsze dla posiadaczki lotosu było zapewnione dobre małżeństwo, pozwalając niemal z marszu wyprzedzić wszystkie inne konkurentki. A trzeba tu przypomnieć, że małżeństwo dla Chinek było najważniejszym wydarzeniem w ich życiu. Ponadto utożsamiono lotosy z witalnością i wierzono, że świadczą o dużych predyspozycjach do urodzenia syna, a to było ich drugim najważniejszym celem w ich życiu. W XI wieku jeden z najważniejszych poetów swojego pokolenia w pieśni o drobnych stopach tak opisał stopę idealną. Nie szczęść wonnych olejków, niech każdy krok pachnie, niech drobne stopy idą razem, cicho, równym śladem. Lęk w sercu, gdy jedwabna pończocha unosi się jak fala, co znika w oddali. Widzisz tylko taniec, co wiatrem się splata, a śladów stóp próżno szukać na ziemi. W ukryciu pantofel pałacowy wkłada, by stać pewnie, choć zmęczenie ją gnębi. Jak opisać ich kruchość, ten wdzięk niepojęty? Trzeba wziąć je na dłoń i spojrzeć z bliska. Krępowanie stóp, choć jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych praktyk modowych w dawnych Chinach, wciąż kryje wiele tajemnic. O początkach tej tradycji wiadomo niewiele, prawie nic nie jest pewne. Wszystkie informacje o pierwszych takich praktykach to zlepek badań historycznych, odkryć archeologicznych i legend, które spletają się w jedną, w miarę spójną opowieść. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że ogólnie małe stopy były podziwiane przez większą część historii Chin. Dlatego też trudno dokładnie rozdzielić wczesny i nieinwazyjny kanon piękna od drastycznego krępowania. Na podstawie różnych legend krępowanie stóp miało swoje początki, sięgające od XI wieku przed naszą erą po X wiek naszej ery. Według najstarszych podań jedna z pierwszych cesarzowych lub konkubin miała od urodzenia zdeformowane stopy. Przez całe życie czuła się przez to brzydka i niepewna siebie. Zazdrość skłoniła ją do niezwykłego kroku. Poprosiła cesarza, by nakazał wszystkim kobietom na dworze krępować stopy, tak aby ich kształt przypominał jej własny, tym samym wyznaczając modę na skrępowane stopy. Inna legenda, znacznie bardziej baśniowa i sięgająca IX wieku, opowiada historię Jesień, córki pana Wu. Jej matka zmarła, gdy dziewczynka była jeszcze dzieckiem, a jej ojciec pojął za żonę inną kobietę, która urodziła mu kolejną córkę.
Niestety ojciec także odszedł przedwcześnie, a jesień została pod opieką okrutnej macochy, która od pierwszego dnia darzyła ją nienawiścią. Życie dziewczyny stało się pasmem cierpień i upokorzeń, ale pewnego dnia los się do niej uśmiechnął. Zaczęła rozmawiać ze złotą rybką, która spełniała najskrytsze życzenia. Jednak macocha szybko zauważyła ich tajemniczą rozmowę i zazdrości zabiła rybę, po czym ją zjadła. Pozostały jedynie ości, które jesień ukryła gdzieś w domu, wierząc w słowa jednego z bogów, który obiecał spełnić jej życzenia, jeśli je ukryje. Niedługo potem jej marzenia zaczęły się spełniać. Otrzymała piękne suknie, błyszczącą biżuterię i małe buciki. Wkrótce macocha wraz z córką udały się na ważną uroczystość, na którą dziewczyna również zapragnęła pójść. Oczywiście pod przebraniem, aby nie wzbudzać podejrzeń. Niestety jej siostra rozpoznała ją, co przestraszyło ją do tego stopnia, że wybiegła z sali, gubiąc jeden z bucików. Pantofelek został znaleziony przez króla, który ogłosił, że poślubi właścicielkę tak drobnych i pięknych stóp, jakich nigdy wcześniej nie widział. Po wielu dniach poszukiwań odnaleziono jesień, która wkrótce została królową. Jednak chińska wersja Kopciuszka ma o wiele bardziej surowe zakończenie. Macochę i jej córkę spotkała tragiczna kara za ich zło i okrucieństwo. Według innej najpopularniejszej legendy, często przytaczanej w opowieściach o krępowaniu stóp i traktowanej niemal jak fakt, choć w rzeczywistości to tylko historyjka, znana w wielu różnych wersjach, wszystko miało zacząć się za panowania ostatniego władcy południowego Tang w drugiej połowie X wieku. Jego ulubiona konkubina, Yan Yang, wystąpiła na scenie w kształcie kwiatu lotosu, wykonując taniec. Tańczyła z taką gracją, że jej drobne stopy zdawały się wirować niczym złote lilie na wietrze, hipnotyzując wszystkich obecnych. Yan Yan doskonale wiedziała, jak wzbudzić sensację. Swoje niewielkie, zgrabne stopy owinęła jedwabistymi wstążkami, sprawiając, że to właśnie one przyciągały spojrzenia i kradły całe przedstawienie. Cesarz Liu był zachwycony, pomysł przypadł mu do gustu i nie krył podziwu. Wkrótce po spektaklu zazdrosne kobiety z haremu zaczęły ją naśladować, obwiązując swoje stopy bandażami, pragnąc dorównać urokowi ulubienicy cesarskiej. Tak narodził się zwyczaj, który z czasem stał się symbolem piękna i prestiżu. Inna wersja tej historii, przekazywana z pokolenia na pokolenie, przedstawia tę historyjkę nieco inaczej. Według niektórych podań ów niezwykły taniec miał odbyć się znacznie wcześniej, na przełomie V i VI wieku za panowania cesarza Xiao Bao Juen. Bohaterką tej opowieści była cesarska konkubina imieniem Pan Fei, której uroda zachwycała wszystkich na dworze, a jej chód był tak pełny gracji, że zdawało się, iż jej stopy w ogóle nie dotykają ziemi. Zauroczony jej wdziękiem cesarz nakazał przemienić podłogi w komnatach na misternie ułożone kafle z motywem lotosu, aby każdy krok jego wybranki był niczym kwiat rozkwitający pod jej stopami. Pewnego dnia Pan Fei, skąpana w blasku lampionów, zaczęła bosymi nóżkami lekko i swobodnie tańczyć przed cesarzem. Uniesiony zachwytem władca zawołał do zgromadzonych dworzan: „Spójrzcie, złoty lotos wyrasta z każdego jej kroku”. Tak oto narodziła się legenda o złotym lotosie, która z czasem stała się poetyckim określeniem drobnych krępowanych stóp. Wróćmy do faktów. Być może najwcześniejsza wzmianka o krępowaniu stóp pochodzi z kroniki historycznej, spisanej pomiędzy II a I wiekiem przed naszą erą. Jej autor wspomina, że w starożytnej stolicy Lindzy kobiety miały stopy drobne i spowite. Opisał jednak czasy mu odległe. Odnosił się do okresu pomiędzy V a III wiekiem przed naszą erą. W jego epoce kobiety jeszcze nie zaczęły krępować swoich stóp, co potwierdzają odkryte naturalnej wielkości buty w grobowcu z epoki Han. Wzmianka o drobnych stopach najprawdopodobniej odnosiła się do kokieteryjnego sposobu noszenia butów przez tancerki lub do nieznanej dziś dokładnie formy zabawy czy stylizacji. Współcześnie uważa się, że to właśnie tancerki zapoczątkowały krępowanie stóp, choć początkowo nie była to trwała praktyka,
a jedynie tymczasowe owijanie stóp materiałem na czas występu, co paradoksalnie stoi w sprzeczności z tym, co działo się później. Wiele wieków później kobiety ze skrępowanymi stopami skarżyły się, że nie są w stanie poruszać się swobodnie, nie mówiąc już o tańcu. Dla zabawienia jej panie grały na fortepianie i organie. Tańczyliśmy nawet, żeby jej dać pojęcie o rozrywkach Europejczyków. Walc wzięła za przedstawienie teatralne, a gdy ją wyprowadzono z błędu, zawołała: z moimi nogami nie potrafiłabym tego. W jednym z najnowszych chińskich badań wykazano, że kobiety mogły zacząć krępować swoje stopy w okresie 16 królestw, czyli pomiędzy IV a V wiekiem. W tym czasie rodowici Chińczycy Han byli najeżdżani przez obce ludy Hu. Barbarzyńcy mieli ze szczególnym okrucieństwem traktować napotkane kobiety. Porywali je, dopuszczali się wobec nich licznych cielesnych nadużyć oraz aktów kanibalizmu. Kobiety, broniąc swojego honoru, a nierzadko i życia, zaczęły okaleczać nogi, by w oczach napastników stać się odrażającymi i bezużytecznymi, bo nie dało się ich pędzić w niewolę. Natomiast badania archeologiczne pokazują, że okaleczanie nóg stało się popularne wśród elit w epoce Song i właśnie według współczesnej historiografii to właśnie podczas trwania tej dynastii kobiety zaczęły krępować stopy. W 2 grobowcach z tego okresu odkryto wiele cennych bucików. W pierwszym grobowcu pani Zhou z około 1274 roku znaleziono 7 par kobiecych butów o długości od 18 do 22 cm. Największe z nich mogło odpowiadać dzisiejszemu rozmiarowi 35, co oznacza, że stopy ich właścicielki mogły być naturalnej długości i jedynie lekko krępowane, by zachować modny i drobny wygląd. Buty z nieco starszego grobowca z 1243 roku noszą już wyraźne ślady celowego i długotrwałego krępowania stóp. Miały zaledwie 13-14 cm długości. Właścicielką tego grobowca była wysoko urodzona Huang Sheng, córka uczonego i urzędnika Ministerstwa Wojny. Jej ojciec zasłynął tym, że uzyskał najwyższy wynik podczas cesarskich egzaminów. Huang w wieku 16 lat wyszła za dobrze sytuowanego mężczyznę, lecz już rok później zmarła, pogrążając obie rodziny w żałobie. Dziadek jej męża wyrył na grobowcu następujące epitafium. Miała zaledwie 17 lat, a już jako dojrzała kobieta oddała się służbie mężowi, pragnąc dzielić z nim słodycz i gorycz życia, razem z nim żyć i umrzeć. Któż mógłby przewidzieć, że na takiej długiej drodze, na której ledwie zdołała postawić pierwszy krok poza domem, tak szybko przyszło jej się zatrzymać. Nie opłakuję tylko jej przedwczesnego odejścia, smucę się też losem mego wnuka, który tak wcześnie stracił żonę piękną, delikatną i godną, jakiej trudno byłoby szukać. Piękno zmarłej żony można rozumieć dwojako. Z jednej strony odnosi się do jej cnót, a z drugiej do urody fizycznej, w tym idealnych drobnych stóp, o czym świadczą pozostawione przez nią buciki. Co więcej, po zachowanych w dobrym stanie strojach można stwierdzić, że Huang doskonale znała się na najnowszych trendach. Na przykład jej jedwabne suknie pokrywały modne haftowane kwiaty, zdobione złotem i srebrem. Wszystkie z 350 zachowanych tkanin było szalenie luksusowych. Malowane jedwabie, satyny, adamaszki, gazy i brokaty, a więc jej owinięte w płótno stopy również były narzędziem podkreślającym jej status oraz wyrafinowany smak estetyczny. W czasie panowania dynastii Song można wymienić 2 kluczowe okresy. Północny, który trwał od 960 do 1127 roku oraz południowy, trwający do 1279 roku, czyli do podboju mongolskiego, który ustanowił nową dynastię Yuan. W północnym Song krępowanie stóp miało ograniczyć się jedynie do wąskiego kręgu konkubin cesarskich. Na owinięte stopy mówiono, że są stylem dworskim lub urzędowym. Sytuacja zaczęła się jednak nieco zmieniać w południowym Song. Większość szlachetnie urodzonych dam chciała mieć skrępowane nogi, gdyż w przeciwnym razie mogły wystawić się na śmieszność. Według kroniki dynastii Song,
która została spisana parędziesiąt lat później. Za czasów cesarza Lizonga damy cesarskiego dworu wiązały swoje stopy w smukłe i proste kształty. Zanim przejdę dalej, warto na chwilę jeszcze wrócić do Huangsheng. W jej grobowcu pozostawiono nie tylko epitafium, ale także zapisano jej życiorys, skąd miałam chociażby informacje o jej ojcu. Huang bardzo szybko została osierocona przez matkę i to babcia zajęła się jej wychowaniem. Pani Pan była bardzo dobrze wyedukowana i znała wiele trudnych tekstów na pamięć, co świadczyło o ponadprzeciętnej inteligencji i erudycji. Jednakże jej wnuczka prawdopodobnie nie miała szans, aby uzyskać taką samą edukację. Jej nauka miała głównie skupić się na tej moralnej stronie. Według nagrobka Huang wedle nauk babci była cicha i ułożona, czyli otrzymała typową moralną edukację, która kładła większy nacisk na maniery niż na pogłębianie wiedzy. W zupełnie innej sytuacji znajdowała się żyjąca 100 lat później Zheng Yunduan, której edukacją zajął się jej ojciec. Podczas wspólnej nauki Zheng nauczyła się czytać i pisać, znała nauki Konfucjusza i ogólnie dużo czytała. Gdy opanowała wystarczająco wiele znaków, zajęła się trudną sztuką kaligrafii oraz układania wierszy. Jak sama wspominała, szybko wyszła za mąż. W życiu małżeńskim miała wiele szczęścia. Małżonkowie okazywali wobec siebie wielki szacunek i podzielali wspólne pasje, pisząc w wolnych chwilach poezję. Yunduan szybko zdała sobie sprawę, że nie każda kobieta mogła pochwalić się tak harmonijnym małżeństwem. Często zdarzało się, że panie były źle traktowane. Przemoc domowa w Chinach była niemal na porządku dziennym, a mrocznym obliczem tego był duży odsetek targnięć się na życie wśród młodych i zawiedzionych życiem mężatek. Znając trudne kobiece realia, Zheng postanowiła napisać wiersz o wydawaniu córek za mąż. Nie sadź kwiatów przy drodze, gdzie książęta przechodzą, nie wydawaj córki zamożnych i władców. Kwiat przy drodze zrywają przechodnie, córka za pana szczęścia nie zazna długo. Gdy kwiat zwiędnie i barwę utraci, serca się zmieniają, jak ptak, co stracił parę, jak lustro pęknięte, los ich rozdziela. Lepiej dać rękę córki wiejskiemu chłopu, co do siwej starości w domu z nią będzie. Sama Yunduan była rzadkim przykładem kobiety zapamiętanej przez historię nie przez pryzmat wpływowego ojca czy męża, lecz jako jednostka, poetka, która dzięki własnej ciężkiej pracy zapisała się na kartach dziejów. To tym bardziej godne uwagi, że okres panowania dynastii Song i Yuan nie sprzyjał rozwojowi kobiet ani ich aspiracjom. Drastyczna zmiana dokonała się głównie pod wpływem ówczesnych myślicieli, na czele z Szyma Guangiem. Nie szczędził on słów, by podkreślić, że kobieta powinna pozostać w cieniu mężczyzny, z dala od polityki i spraw publicznych. Jego zdaniem kobiety z natury zostały stworzone inaczej, a porządek społeczny powinien wyraźnie oddzielać sferę kobiecą od męskiej. Kobietom nie przystawało opuszczać domostwa, podobnie jak mężczyźni nie powinni angażować się w sprawy gospodarstwa domowego. Mąż jest niebem, żona jest ziemią, mąż jest słońcem, żona jest księżycem, mąż jest yang, żona jest yin. Niebo jest czczone i zajmuje miejsce powyżej, ziemia jest niska i zajmuje miejsce poniżej. Słońce nie ma żadnych braków w swojej pełni. Księżyc jest czasem okrągły, a czasem niepełny. Yang rozbrzmiewa i daje życie rzeczom. Yin dołącza i je dopełnia. Dlatego cnotami żon są łagodność i uległość, a nie wyróżnianie się siłą czy przenikliwością. W swoich rozważaniach Szyma Guang głosił między innymi, że dziewczynki po ukończeniu 7 roku życia powinny być oddzielone od braci, a między 9 a 10 rokiem życia panny poszukujące kawalera winny być pilnie strzeżone w domu. Zaręczonym dziewczętom nie wypadało przybywać sam na sam z ojcem, a po ślubie za niestosowne uchodziło nawet sadzanie mężatki obok brata. Z drugiej strony Szyma popierał edukację dziewcząt, choć rozumianą w sposób mocno ograniczony. Uważał, że nauka czytania jest niezbędna, aby kobieta mogła w przyszłości prowadzić gospodarstwo domowe. Powinna też posiadać elementarną znajomość literatury, by rozumieć, że obowiązki narzucone jej przez rodziców są od wieków częścią jej kultury.
Na tym jednak, według niego, edukacja powinna się zakończyć. Po opanowaniu sztuki czytania, dziewczęta miały już tylko doskonalić się w typowo domowych obowiązkach. Nauka pisania wierszy czy gra na instrumentach wydawały mu się pomysłami zupełnie niedorzecznymi. Ponadto miał prosić cesarza Shenzonga, aby ten wydał edykt zakazujący kobietom gromadzenia się na ulicach dla rozrywki. Prawdziwa radykalizacja rozpoczęła się dopiero za panowania Lidzonga, który otaczał się głównie neokonfucjanistami, osadzając ich na wysokie stanowiska państwowe. Wrócono wtedy do słynnych słów starożytnych myślicieli, w tym do Daishenga i jego mądrości. Kobieta to ta, która podąża za innymi. Gdy jest młoda, podąża za ojcem i braćmi. Gdy wyjdzie za mąż, podąża za mężem. Gdy mąż umrze, podąża za synem. Kobieta według ówczesnych przekonań miała być czysta pod każdym względem. Dlatego wyeliminowano niewygodne prawo do rozwodu, a ponowne zamążpójście ograniczono do szczególnych przypadków. Nawet wdowy, które chciały ponownie wyjść za mąż, były do tego zniechęcane, ponieważ mogło to zaszkodzić ich czystości. Znacząco pogorszyła się również sytuacja materialna kobiet. Tradycyjnie nie powinny one posiadać własnego majątku. Dotyczyło to nie tylko prawa spadkowego czy posagu, ale kontrowersje wzbudzały także prezenty ślubne. Według fundamentalistycznych mędrców, zaraz po ślubie żona powinna była oddać prezenty teściom. W ogóle prywatny majątek uważano za coś, co może zakłócić harmonię ogniska domowego. I rzeczywiście znano przypadki, które to potwierdzały. Jedna z takich spraw dotyczyła wdowy z rodu Chen, która poślubiła pana Xu. Po śmierci męża pozostawiła dzieci w jego domu i wróciła do swojej rodziny. Zabrała jednak ze sobą umowę uprawniającą ją do posagu, czyli do 13 hektarów ziemi. Jej syn, czując się pominięty, pozwał matkę do sądu, domagając się zwrotu pól. Sędzia orzekł jednak, że syn nie może pozwać matki. Tym bardziej, że jako wdowa miała prawo rozporządzać swoim posagiem po śmierci męża. Gdy złożono apelację, argumentowano, że ziemia została przekazana rodzinie Xu w momencie ślubu, więc pani Chen nie powinna była jej sobie przywłaszczać, zwłaszcza, że miała 4 dzieci, którym ziemia ta się należała. Sprawa odbiła się szerokim echem, społeczeństwo było podzielone. Nawet ci bardziej radykalni uważali, że wdowa miała prawo rozporządzać swoim posagiem, który zgodnie z pierwotnym założeniem miał zapewnić jej materialne zabezpieczenie. Choć znano podobne przypadki i co jakiś czas powracano do kwestii kobiecych pieniędzy lub ziemi, to jednak w zdecydowanej większości ograniczano się do opowieści o idealnych kobietach, do moralnej sfery ich życia, być może dlatego, że ta bardziej przyziemna była uznawana za zbyt wulgarną. Idealna niewiasta, według jednej z najważniejszych moralistek w historii Chin, miała odznaczać się następującymi cechami. Pierwsza to kobieca cnota, druga to kobieca mowa, trzecia to kobiece maniery, a czwarta to kobiece zasługi. Czym jest kobieca cnota? Nie wyróżnia się talentem ani inteligencją. Czym jest kobieca mowa? Nie ostrzy swojego języka ani mowy. Czym są kobiece maniery? Nie stara się o zewnętrzne piękno ani ozdoby. Czym są kobiece zasługi? Nie przewyższa innych w umiejętnościach ani sprycie. Podczas pobieżnej edukacji dziewcząt opowiadano między innymi o historii pani Yu, która w wieku 18 lat straciła na wojnie męża. Od tego czasu pogrążona była w wiecznej żałobie. Nie jadała mięsa, nie słuchała muzyki i nosiła proste ubrania. Nie wychodziła z domu, jedynie co jakiś czas odwiedzała ją rodzina. Co najważniejsze, z godnością odmawiała rodzicom kolejnego małżeństwa. Przysposobiła sobie syna męża z konkubiną i wychowywała go jak swoje własne dziecko. Warto zaznaczyć, że dzieci zrodzone z konkubiny miały w świetle prawa prawie taki sam status jak dzieci zrodzone z żony. W Chinach to ojciec odgrywał kluczową rolę. Matka była postacią drugorzędną. Najważniejsze było bowiem uznanie dziecka przez ojca. Dziecko konkubiny zazwyczaj było również uznawane przez prawowitą żonę, która miała prawo wychowywać je jak własne.
takiej sytuacji dziecko miało dwie matki, prawną i biologiczną. Należy pamiętać, że w świetle etykiety te kobiety znajdowały się na całkowicie różnych pozycjach. Prawna żona cieszyła się znacznie wyższym statusem i to właśnie wobec niej dziecko miało obowiązek pierwszeństwa w wyrażaniu szacunku, na przykład przy powitaniach czy w okresie żałoby. Po śmierci matki, żony, ojca dziecko musiało celebrować żałobę przez dłuższy czas, zgodnie z surowymi rytuałami. Po śmierci matki biologicznej żałoba była krótsza, a smutek dziecko przeżywało głównie w ciszy i w sercu, gdyż nie wypadało w takim przypadku manifestować żalu w sposób otwarty i publiczny. Wraz z dynamicznie zmieniającą się sytuacją kobiet i coraz popularniejszą ideą segregacji płciowej, takie praktyki jak zasłanianie twarzy w miejscach publicznych czy krępowanie stóp stały się skutecznym narzędziem utrzymywania społeczeństwa w ryzach. Dzięki obowiązkowi zasłaniania twarzy, który dotyczył nawet prostych służących, zobowiązanych zasłaniać się szerokim rękawem w obecności obcych mężczyzn, kobiety stawały się niemal niewidoczne w przestrzeni publicznej, a ich głos nie był już tak wyraźnie słyszalny. Podobną funkcję pełniły skrępowane stopy. O ile jeszcze za życia Szymygłanga krępowanie stóp było estetyczną ekstrawagancją, stosowaną głównie przez konkubiny, o tyle pod koniec epoki Song modę tę przyjęły także dziewczęta z dobrych i wpływowych rodzin. Z czasem krępowanie stóp zaczęto postrzegać również jako symbol cnotliwości. Połamane i zdeformowane nogi miały jasno pokazywać, że ich właścicielka nie jest zdolna do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Pierwsze słowa krytyki przeciwko temu zwyczajowi pojawiły się już w XIII wieku. Jeden z uczonych w 1274 roku podczas choroby stóp napisał dwutomowe dzieło o stopach. W 58 wierszu wspomina: kobiety krępowały stopy, choć nie wiadomo, kiedy dokładnie ta praktyka się narodziła. Niewinne dzieci, ledwie mające 4 czy 5 lat, bez żadnej winy skazywane były na niewyobrażalne cierpienia. Ich delikatne stópki ciasno owijano, aż stawały się maleńkie, niemal niewidoczne, a cel tego okrutnego obyczaju pozostawał tajemnicą, ukrytą w mrokach czasu. Po latach brutalnych wojen pomiędzy Mongołami a Chińczykami, trwających od 1215 roku aż do zajęcia Pekinu oraz tragicznej śmierci 7-letniego cesarza Zhao Binga w 1279 roku, dynastia Song upadła, a całe Chiny znalazły się pod panowaniem Mongołów. Ich władca, Kubilaj Han, ogłosił się cesarzem już kilka lat wcześniej. W 1271 roku ustanowiono dynastię Yuan, której nazwa oznaczała początek. Była to pierwsza w historii Chin dynastia niechińska, sprawująca władzę nad całym cesarstwem. Dla Chińczyków Han była to sytuacja tragiczna. Pomimo że stanowili większość ludności, zostali zdegradowani do niższej kategorii społecznej. Uprzywilejowaną pozycję zajmowali Mongołowie, sprzymierzeni koczownicy i obcokrajowcy, którzy wspierali Mongołów w podbojach. Dla etnicznych Hanów jeszcze bardziej bolesna niż sama okupacja była obawa przed zatraceniem własnej kultury i tradycji na rzecz barbarzyńskich koczowniczych zwyczajów. Chińczycy postrzegali siebie jako kolebkę cywilizacji, państwo matkę dla innych narodów, które czerpały z ich dorobku kulturowego. Pismo, sztuka, ceremoniały dworskie, a nawet stroje były masowo adaptowane przez państwa ościenne. Dobrym przykładem są Koreańczycy, którzy często przyjmowali elementy chińskiej kultury, wyrażając tym samym swoją zależność. Na przykład arystokraci koreańscy nosili stroje o 2 rangi niższe niż ich chińscy bracia, a król Korei często występował w niebieskich szatach, kolorze symbolizującym w chińskiej teorii sinocentrycznej barbarzyńców ze wschodu. Zabieg ten wpisywał się w ideologię sinocentryzmu, zgodnie z którą Chiny stanowiły centrum cywilizacji, a wszystkie inne kraje były wobec nich niższego statusu. Dlatego właśnie dla Hanów trudne do zaakceptowania były wyraźne różnice kulturowe, widoczne nie tylko w codziennym życiu, ale i w strukturze społecznej, obyczajach czy sposobie rządzenia.
Za panowania dynastii Yuan kontakty między Mongołami a Chińczykami były ograniczone. Obie grupy żyły w dużym stopniu oddzielnie. Cesarze wybierali na swoje małżonki głównie Mongołki, nie mieszając genów. Chinki co najwyżej wybierane były na konkubiny cesarskie. Niektórzy Chińczycy kolaborowali z nową władzą, ponieważ czuli, że trzeba jakoś zaakceptować sytuację i spróbować nauczyć Mongołów chińskich zwyczajów. Z tego właśnie założenia wychodził Xu Heng, który objął kierownictwo w Akademii Państwowej, która miała uczyć Mongołów rządzenia Chinami. Szybko też Xu stał się mentorem Kubilaja i jego synów. Uczył ich administracji, zwyczajów oraz podkreślał znaczenie filozofii konfucjańskiej, która była sposobem życia każdego szanującego się Chińczyka. Największe różnice między Mongołami a Chińczykami Han dotyczyły podejścia do roli kobiet. Kobiety mongolskie cieszyły się znacznie większą swobodą i wpływem na życie społeczne oraz polityczne. Te z wyższych sfer były bezpośrednio zaangażowane w podejmowanie decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Brały udział w wyborze nowego Hana, sprawowały rządy podczas nieobecności lub małoletności męskich krewnych, a w razie potrzeby uczestniczyły także w wyprawach wojennych. Miały prawo do rozwodu i mogły samodzielnie zarządzać swoim majątkiem. Idealna Mongołka była energiczna, samodzielna, dobrze jeździła konno i celnie strzelała z łuku. Jej wygląd również wyróżniał się na tle Chinek Han. Mongołki były krągłe, miały rumiane policzki oraz nosiły charakterystyczne nakrycie głowy w formie długiego, cylindrycznego trzonu. Ich ubiór przypominał męski, różniąc się jedynie długością. Za atrakcyjne uchodziły kobiety zdrowe i silne, zdolne do znoszenia trudów koczowniczego życia. Podczas gdy kobiety mongolskie cieszyły się znacznymi przywilejami i swobodą, Chińczycy obawiali się, że Mongołowie odbiorą im wszystko, nawet kontrolę nad ich własnymi kobietami. W odpowiedzi na te lęki, kobiety z zamożniejszych rodzin, w tym klasy średniej, były coraz bardziej izolowane, zamykane we wnętrznych komnatach i specjalnych pawilonach przeznaczonych wyłącznie dla nich. Poza murami domu poruszały się w zasłoniętych lektykach. Podczas rzadkich spotkań z gośćmi musiały przebywać za parawanami, tak aby nie były widoczne. Mężczyźni z drugiej strony, gdy spotykali nieznane kobiety, musieli opuszczać wzrok i udawać, że nic nie widzą. Kobiety miały być ciche, skromne i posłuszne. Najlepiej, gdyby były oszczędne, ale nie skąpe, tak aby mogły nieść pomoc potrzebującym. Kłótliwe, zrzędliwe i zazdrosne kobiety uważano za pozbawione dobrych manier. Ich główną rolą było rodzenie synów, zarządzanie sprawami domowymi oraz uczestnictwo we wszystkich ceremoniach. W rytuałach dla zmarłych pani domu musiała osobiście przynosić ofiary dla przodków, czyli jedzenie i picie. Osłodą smutnej rzeczywistości kobiet mogły być robótki ręczne, haftowanie, pisanie listów, wierszy, choć te najczęściej trafiały do szuflady lub od razu były palone, oraz gry na instrumentach. Jednak w niektórych bardziej konserwatywnych rodzinach uważano, że wysoko urodzone panie nie powinny grać na instrumentach, gdyż zbytnio upodobniało je to do kurtyzan. Taniec, który niegdyś był ważną częścią kultury chińskiej, od czasu upowszechnienia mody na krępowanie stóp niemal całkowicie popadł w zapomnienie. W kanonie piękna były blade i delikatne w budowie dziewczęta, które w oczach Mongołów wyglądały na chude i niezdrowe. Od dynastii Song aż do końca dynastii Yuan najpiękniejsze były małe, smukłe stopy o zaostrzonym kształcie. Jednak w ówczesnym kanonie nie funkcjonował jeszcze termin złoty lotos. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że stopy cały czas były owinięte w bandaże i nawet po śmierci w grobowcach składano ciało z pełni skrępowanymi nogami, jak to było w przypadku Huang Sheng. Po nałożeniu bandaży damy wkładały obuwie. Najmodniejsze były buciki z płaską podeszwą oraz niską cholewką. Buty wykonywano z jasnego jedwabiu, ozdobionego niewielką ilością ornamentów. Stopy poetki Zheng Yunduan, którą wcześniej wspomniałam, również były skrępowane, co sama uważała za kalectwo, które zniszczyło jej życie.
lecz temu ciału pisane jest zestarzeć się we wnętrznych komnatach. Nienawidzę tego, że nie mogę udać się na poszukiwanie tajnych zakątków. Moje pończochy, lniane pasy i czarne buciki zniszczyły mi życie. Patrzę na obraz i wypełnia mnie poczucie bezradnej niemocy. Krępowanie stóp nabrało też nowego znaczenia. Stało się symbolem oporu i zachowania tradycji wobec mongolskiej dominacji. Był to sposób na pokazanie, że Chinki nie zamierzają upodobnić się do Mongołek, które miały stopy naturalnej wielkości. Mongołowie z kolei nie interesowali się prywatnym życiem swoich poddanych. Tak samo jak byli obojętni na zróżnicowanie religijne, tak i kwestia krępowania stóp pozostawała im całkowicie obojętna. Dzięki otwartości Mongołów na różne kultury, do Chin wkrótce przybyli pierwsi misjonarze oraz kupcy z Europy. Jedną z pierwszych relacji o tym kraju dla europejskiego czytelnika przekazał wenecki kupiec Marco Polo, który przebywał tam w latach od 1275 do 1292. Ani razu nie wspomniał jednak o praktyce krępowania stóp. Czasem zarzuca mu się, że nigdy w Chinach nie był i czerpał swoją wiedzę o państwie środka z opowieści innych podróżników. Nie pisał o krępowaniu stóp, ceremonii picia zielonej herbaty, ani nawet o Wielkim Murze. Wytłumaczenie tego milczenia lub niewiedzy może wydać się banalne. Marco obracał się głównie w kręgach Mongołów, a na ulicach mógł spotkać przede wszystkim kobiety o normalnych stopach, ponieważ te ze skrępowanymi pozostawały w domach, z dala od obcych oczu. Nie znaczy to jednak, że o kobietach nic nie pisał. Przeciwnie, o tych, które spotkał na swojej drodze, miał wiele do powiedzenia. Spostrzegł, że niektóre Chinki miały jasną karnację i były generalnie bardzo ładne oraz delikatne. Zauważył, że niektóre z nich chodzą bardzo wolno, charakteryzowały się dobrym usposobieniem i znały swoje miejsce w hierarchii i rzadko przebywały w obecności mężczyzn, nawet bliskich krewnych. Wyjaśnił też, że mężczyzna mógł mieć więcej niż jedną partnerkę życiową, by spłodzić syna. Według niego to właśnie dlatego Chińczyków było więcej niż Europejczyków, ponieważ u nas, nawet jeśli żona była bezpłodna, mąż nie mógł legalnie pojąć nowej ukochanej. Ciekawe jest też jego spotkanie z kurtyzaną, która zachowała się inaczej niż reszta przyzwoitych Chinek. Żyją w przepychu, otoczone wonią wykwintnych perfum i gronem służących, a ich domy mienią się bogactwem. Te kobiety są nie tylko pełne uroku, lecz także mistrzyniami subtelnej sztuki pochlebstwa i uwodzenia. Potrafią zręcznie dobierać słowa, tak by trafić prosto w serce każdego, kogo zechcą oczarować. Cudzoziemcy, którzy ulegną ich czarowi, zdają się tracić zmysły, pochłonięci słodyczą i wdziękiem, które na zawsze pozostaną w ich pamięci, niczym niezapomniany sen. Pierwszym podróżnikiem, który wspominał o krępowaniu stóp, był Franciszkanin, Odoryk de Pordenone, który w 1318 roku wyruszył z Europy i odwiedził wiele krajów Azji. W Chinach spędził 3 lata, a wracając do ojczyzny, przemierzył kolejne nieznane mu wcześniej ziemie. Ostatecznie do Europy powrócił po ponad 10 latach, a jego relacje spisał Wilhelm Solania w 1330 roku. Odoryk zanotował, że mężczyźni dla okazania swego wysokiego statusu zapuszczali paznokcie, zaś kobiety bandażowały stopy, by były jak najmniejsze. Czyniono to nie tylko dla podkreślenia pozycji społecznej, ale i ze względów estetycznych. W ich zwyczaju wielką ozdobą kobiety jest posiadanie małych stóp. Matki już od dzieciństwa sztucznie ściskają stopy dziewczynek, czyniąc je w ten sposób nienaturalnie małymi i zniekształconymi. Dlatego gdy kobiety chodzą, poruszają się powoli i z trudem, gdyż ból stóp nie pozwala im przebywać większej drogi i często zmusza do odpoczynku. Nowa dynastia Yuan okazała się niestabilna. Po ponad 20-letnim panowaniu Kubilaja, jego następcy najczęściej nie utrzymywali się na tronie dłużej niż 10 lat. Wyjątkiem był ostatni cesarz, Togon Temur, który rządził przez 35 lat. W 1368 roku, gdy wojny domowej nie dało się już opanować, Togon uciekł do ojczyzny swoich przodków, na stepy Mongolii. Dynastia mongolska nie potrafiła uporać się z narastającymi problemami w państwie.
a jej władza szczególnie osłabła podczas wielkiej zarazy, która zdziesiątkowała ludność. W 1351 roku wybuchło powstanie Czerwonych Turbanów, które na długo pogrążyło Chiny w chaosie. Warto przy tej okazji wspomnieć o tragicznym losie Zheng Yunduan. W 1356 roku rebelianci wkroczyli do jej miasta. Ucieczka była wtedy naturalną reakcją, ale Zheng mogła jedynie przyglądać się rozlewowi krwi z okna swojej komnaty, czekając na nieuchronny koniec. Skrępowane stopy uniemożliwiały jej ucieczkę, a nawet gdyby mogła biec, dla kobiety jej statusu bardziej honorowe byłoby targnięcie się na własne życie niż haniebna ucieczka. Zheng miała zaledwie 30 lat, jak sama pisała, od jakiegoś czasu była schorowana. Jej twarz przedwcześnie się postarzała, a ona sama wiedziała, że prędzej umrze z powodu słabości ciała niż z rąk powstańców. Jej dom został splądrowany i spalony, a nieszczęsna zbolała Yunduan wkrótce zmarła. Nie doczekała nowej ery ani zmiany dynastii, która przywróciła w Chinach normalny porządek świata. Cesarzem został wreszcie Chińczyk Han, Hongwu. Dynastia Ming była pod wieloma względami kluczowym okresem w dziejach Chin. To wtedy ukształtowała się ścisła biurokratyzacja, rozwinęły się nowe myśli polityczne, a klasa średnia zaczęła odgrywać coraz większą rolę. Zmieniły się także reguły gry. Garstka Mongołów, która pozostała w Chinach, nie mogła już dłużej rozmawiać w swoim języku, publicznie kultywować tradycji, ani nosić własnych strojów. Służyli cesarzowi głównie w wojsku i jako tłumacze. Wraz z dynastią Ming odrodziła się kultura Han. To właśnie wtedy powstał nowy ideał kobiecej stopy, zdeformowanej w kształcie złotego lotosu, który bardziej przypominał kopyto lub łukowaty kształt niż naturalną stopę. Taki kształt obciążał piętę i podwijał palce pod podeszwę, maksymalnie skracając długość stopy. Aby umożliwić poruszanie się, zaczęto stosować buty na obcasach, które miały równoważyć ciężar ciała. Była to cena za osiągnięcie wymarzonej długości stopy, nie przekraczającej magicznych 10 cm. Prawdopodobnie jedną z prekursorek tego stylu była cesarzowa matka, Xiaojing, której buciki odnaleziono w grobowcu. Proces formowania stopy wymagał rozpoczęcia bolesnego zabiegu jeszcze przed 10 rokiem życia, gdy kości były bardziej elastyczne, niezrośnięte i podatne na kształtowanie. Bandażowanie hamowało wzrost kości, zmieniało więzadła i ścięgna oraz kąty stawów, prowadząc do trwałej deformacji. Zmienił się także wygląd obuwia. Pojawiły się ekstrawaganckie wysokie cholewki, a buty były bogato zdobione wzorami i żywą kolorystyką. Według naocznych świadków, jeśli rytuał krępacji rozpoczął się przed 5 rokiem życia, dziewczynka nie cierpiała aż tak bardzo, gdyż jej kości były na tyle elastyczne, że można je było łatwo uformować. Dość szybko wracała do zabaw, jednak wraz z wiekiem ból się nasilał, ponieważ kości chciały rosnąć, a bandaże to uniemożliwiały. Warto zwrócić uwagę na ciekawy aspekt związany ze zdeformowanymi stopami. Choć stały się nieodłączną częścią chińskiego kanonu piękna, to nigdy nie były uwalniane spod bandaży. Nawet gdy kobieta szła spać lub dochodziło do zbliżenia z mężem, nie pokazywała swoich nagich stóp. Jedyną okazją, by je zobaczyć, był moment, w którym raz dziennie obmywała je w wodzie. Można to interpretować dwojako. Z jednej strony, bandaże w początkowym etapie krępowania miały za zadanie wymusić nowy kształt stopy. Jednak gdy deformacja została już utrwalona, bandaże zaczęły pełnić inną funkcję. Podtrzymywały stopy, które bez nich były właściwie niesprawne. Kobiety bez bandaży nie były w stanie normalnie funkcjonować, a chodzenie stawało się praktycznie niemożliwe. Z drugiej strony, być może stopy stały się tak intymną częścią ciała, że należało je bezwzględnie zasłaniać. Mężczyźni nie powinni byli nigdy zobaczyć, jak naprawdę wyglądał ten piękny lotos, który w rzeczywistości przypominał zdeformowane kopyto. Podczas prac archeologicznych w 2015 roku
Z 22 grobowców z dynastii Ming wydobyto szczątki 31 osób. Spośród 14 kobiecych szkieletów jedynie 4 należały do kobiet o nieskrępowanych stopach. Zaobserwowano, że zmiany w stopie głęboko wpływały na chód. Ciężar ciała przenosił się na piętę, a palce miały ograniczoną ruchomość, co nie sprzyjało sprawnemu poruszaniu się. Dodatkowo ruchomość kostki była mocno ograniczona. Większość szkieletów ze skrępowanymi stopami nie posiadała paliczków, co może świadczyć o ich martwicy i późniejszym odpadnięciu. Informacje te potwierdzają również późniejsze źródła pisane. U 3 kobiet, które zachowały paliczki, kości te były wyraźnie zmniejszone. Badania wykazały także, że do formacji ulegały mięśnie łydek, które stawały się smuklejsze. W epoce Ming coraz częściej kobiety ze wszystkich warstw społecznych zaczęły krępować stopy. Robiły to nawet robotnice i wieśniaczki, co znacznie utrudniało im pracę na roli. Jedynie dziewczęta pracujące na podmokłych polach ryżowych były zwolnione z tego zwyczaju, ponieważ utrzymanie bandaży pod wodą było praktycznie niemożliwe. Dostosowując się do nowych warunków, pozwalano im zachować naturalne stopy. Ogólnie rzecz biorąc, kobieta bez skrępowanych stóp budziła w społeczeństwie zażenowanie, a jej życie uznawano za skończone, pozbawione perspektywy na zamążpójście. Uważano, że dopiero po skrępowaniu stóp dziewczęta stawały się kobietami zdolnymi do wyjścia za mąż. Jeśli więc jej nogi pozostawały bez bandaży, sądzono, że nie była w pełni dorosłą damą. Jej rodzina również była postrzegana jako gorsza, a jej honor i moralność często kwestionowano. Przed ceremonią ślubną rodzice przyszłego pana młodego najpierw dowiadywali się o rozmiarze stóp dziewcząt wybranych przez swatki. Te o mniejszych stopach były zawsze wybierane w pierwszej kolejności. Tradycyjnie dziewczęta również musiały przesyłać buciki rodzinie narzeczonego, aby mogła ona upewnić się, czy kandydatka nie kłamie co do rozmiaru stopy. Inną istotną kwestią była ocena zdolności manualnych dziewczyny. Bucik musiał być przez nią własnoręcznie wyhaftowany, co miało dowodzić, że jest odpowiednia do małżeństwa. Ciekawym zwyczajem weselnym było to, że panna młoda przez całą ceremonię nie powinna była odzywać się bez pozwolenia i właściwie nie oczekiwano od niej prowadzenia żadnej rozmowy. Rodzina natomiast wielokrotnie podczas uroczystości odchylała jej spódnicę, aby wszyscy goście mogli podziwiać piękne małe lotosowe stopy. Podobne wymagania stawiano konkubinom. One również musiały odznaczać się małymi stópkami. Jedna z historii opowiada o mężczyźnie o nazwisku Zhao, który upatrzył sobie kandydatkę na konkubinę. Dziewczyna miała dobry charakter i piękną twarz, ale niestety jej stopy nie były skrępowane. Zhao stwierdził, że to wielka szkoda. Była bardzo ładna, ale jej stopy były zbyt duże jak na jego upodobania, więc postanowił szukać innej kobiety, która spełniałaby wszystkie jego wymagania. Jednakże swatka nie dawała za wygraną. Uważała, że dziewczyna jest idealną wybranką i próbowała przekonać mężczyznę, by dał jej szansę. Podkreślała między innymi, że dziewczyna potrafi pisać wiersze. Zhao, znany z szyderczego usposobienia, odparł drwiąco, że skoro tak, niech napisze wiersz o skrępowanych stopach. Rozgniewana dziewczyna stworzyła krótki, lecz pełen mocnego przekazu utwór, w którym podkreśliła, że za czasów bogów nie istniały lotosowe stopy, a co więcej, Guanyin, bogini miłosierdzia i płodności, miała stopy naturalnej wielkości. Zakończyła swój wiersz stwierdzeniem, że nie wie skąd wziął się ten dziwny zwyczaj, ale z pewnością był on wynikiem podłych mężczyzn. Za czasów dynastii Ming powstała kontrowersyjna powieść, w której główną bohaterką była dziewczyna o niezwykłej urodzie, Pan Jinlian. Pan pochodziła z biednej rodziny, ale matka postanowiła posłać ją na nauki. Przez 3 lata uczyła się pod okiem pana Yu, który prowadził szkołę dla dziewcząt. Poznawała tam poezję, uczyła się śpiewu oraz robótek ręcznych. Ponieważ była szczególnie piękna, w wieku 10 lat matka sprzedała dziewczynę do mistrza Wanga,
który miał ją przygotować do przyszłej kariery. Tam uczyła się gry na flecie, recytacji wierszy, kaligrafii, malarstwa, gry w go, w kości, a także sztuki makijażu i czesania włosów. Już w wieku 12 lat zachwycała swym makijażem i pięknymi stopami, dzięki którym zyskała imię Złoty Lotos. W jednym z opisów tak przedstawiono ich piękno. Widać było jej małe, smukłe stopy w złotych pantofelkach, starannie obszytych czarnym jedwabiem. Buty miały wysokie białe obcasy, a gdy stąpała, unosił się ich zapach. Pan Jillian była wszechstronnie utalentowana i szybko zaczęła przewracać mężczyznom w głowach. W wieku 18 lat wdała się w romans z właścicielem domu, w którym pracowała. Zazdrosna żona nakazała, aby dziewczyna wyszła za mąż. Pan została żoną nudnego, choć dobrego mężczyznę. Gdy on pracował, ona nakładała makijaż, perfumowała ciało i wystawiała stopy za próg domu, by mężczyźni mogli je podziwiać. Miała wiele przelotnych romansów, ale sama zakochała się dopiero wtedy, gdy poznała przystojnego Simencinga. Ten, choć posiadał już wiele nałożnic i sypiał z wieloma kobietami, wyznał, że nigdy nie widział piękniejszej. Włosy miała czarne i lśniące niczym skrzydła kruka w słońcu, a brwi jej, delikatnie zarysowane, przypominały młode sierpy księżyca o barwie szlachetnego jadeitu. Usta, z których sączył się słodki zapach czereśni, kusiły kolorem i kształtem. Nos prosty i smukły zdawał się być wyrzeźbiony z najczystszego białego jadeitu. Policzki jej rumieniły się jak maki w letnim polu, a twarz, jasna i subtelna, lśniła niczym srebrna misa w blasku poranka. Sylwetka była lekka, jak kwiat tańczący na wietrze, dłonie drobne i białe, jak młode pędy cebuli. Talia giętka niczym gałązki wierzby, brzuch miękki i śnieżno-biały. Jej stopy wąskie i zgrabne przywodziły na myśl ostre, migocące gwiazdy, a piersi pełne i jędrne skrywały sekrety młodości. Nogi bieliły się jak świeży śnieg, czyste i nieskalane, a ponad tym wszystkim unosił się czar, którego żadne słowo nie potrafiło objąć. Piękno tej kobiety było bezkresne, jakby stworzone nie przez ludzi, lecz przez bogów. Wkrótce po ujawnieniu romansu, pan wraz z kochankiem postanowiła otruć męża, dosypując truciznę do jedzenia. Gdy ten zmarł, pan została 5. konkubiną swego ukochanego. W domu była okrutna, biła służące i źle odnosiła się do pozostałych konkubin. Wszystko jednak było jej wybaczane, bo była najpiękniejszą z wybranek. Niedługo później jej ukochany zmarł z wyczerpania podczas wspólnych igraszek, a pan zaczęła szukać innego kochanka, ale los nie pisał jej szczęśliwego scenariusza. Została zamordowana w wieku 32 lat. Nie przytaczam tej opowieści bez powodu. Już podczas pierwszego wydania w 1610 roku powieść szybko stała się bestsellerem. Okrzyknięto ją dziełem hedonistycznym, ponieważ motywem przewodnim były liczne sceny erotyczne oraz podteksty w rodzaju płonąca pożądaniem, kołysząca się z żądzy. Większość postaci była zła do szpiku kości i nie przedstawiała sobą żadnych moralnych wartości. Wszystkie kobiety ukazywano jako usposobienie najgorszych stereotypowych przywar, co niestety trafnie oddawało ówczesną chińską rzeczywistość. Dobrze widać to na przykładzie przysłów. Spośród 135, które dotyczyły kobiet, aż 35 miały negatywne konotacje, a jedynie 14 można było uznać za pozytywne. Reszta miała charakter ambiwalentny. Jednak co najważniejsze, książka jasno ukazywała, że lotosowe stopy nie spełniały już wyłącznie pierwotnych założeń moralnych i estetycznych, lecz stały się narzędziem uwodzenia mężczyzn. Gdy główny bohater dopiero zaczynał poznawać Jillian, chciał się przekonać, czy była skłonna do romansu. Podczas wspólnego posiłku, niby przypadkiem, upuścił pałeczki na podłogę, po czym schylił się, by je podnieść. W rzeczywistości jego głównym celem było przyjrzenie się z bliska pięknym stopom dziewczyny, które następnie uszczypnął. Gotowa na zaloty, nie stawiała oporu. W opowieści stopy zyskały silne konotacje erotyczne, symbolicznie przyrównując je do łona.
i od tego czasu stały się inspiracją dla wielu innych dzieł literackich, wykorzystujących ten motyw. Nawet zaczęto wspominać, że skrępowane stopy są trzecim organem intymnym. Owszem, motyw erotyzmu związany ze stopami pojawiał się już za czasów dynastii Song, jednak to właśnie ta powieść to upowszechniła. Wiele dekad później powstała książka, w której spisano aż 48 różnych sposobów wykorzystania stóp podczas zbliżeń. Poeta Liu, który urodził się rok po opublikowaniu powieści o Złotych Lotosach, często poruszał temat kobiet. Uważał, że potrafią być inteligentne i gdyby miały dostęp do odpowiedniej edukacji, mogły dorównać mężczyznom. Zdecydowanie nie zgadzał się z poglądem, że cnotliwe kobiety to te, które milczą. Niemniej uważał, że w relacji małżeńskiej to mężczyzna zawsze zajmował wyższą pozycję w hierarchii. Często podejmował też temat kanonu piękna, pisał o bladej cerze czy zgrabnych palcach u rąk. Ogólnie widać, że podobały mu się kobiety wpisujące się w obowiązujące ideały urody. Choć uważał, że takie piękności zazwyczaj prowadzą smutne życie, podczas gdy mniej urodziwe damy częściej okazują się wiernymi i lojalnymi żonami. Zabrał też głos w sprawie tego, dlaczego stopy stały się tak ważne dla społeczeństwa. Uważał, że skrępowane stopy miały przypominać mężczyznom o słabości kobiet, co bardzo im się podobało. Im smuklejsze ledwie zarysowane, tym większą budzą czułość i tkliwość za dnia. Im delikatniejsze, miękkie, jakby bez kości, tym słodsze stają się dla dłoni i tym chętniej szukają ich dotyku w nocnym cieniu. Liu żył na przełomie dwóch dynastii. Już na początku XVII wieku zaczęło dziać się coś złego. Społeczeństwo coraz bardziej pogrążało się w chaosie. Młodzi ludzie oddawali się rozpuście, jakby ich rodzice nie przekazali im żadnych wartości. Przestali wierzyć w tradycyjne zasady, a nawet zaczęli podważać znaczenie edukacji. Niegdyś bogate rody teraz musiały próbować wiązać koniec z końcem, ograniczając swój dotąd rozrzutny tryb życia. Na ulicach roiło się od bandytów, a społeczeństwo żyło w nieustannym niepokoju. Szczególnie doskwierała im niezrozumiała zmiana klimatu. Silne mrozy spowodowały przesunięcie sfer opadów na południe, co doprowadziło do ogólnokrajowej suszy. Latem kraje nawiedzały na przemian wielkie susze i powodzie. Rolnicy skarżyli się na plony, a zwierzęta hodowlane masowo chorowały i zdychały. Ludność zaczęła przymierać głodem, a w miastach szerzyły się epidemie. Nie wiedząc, co się dzieje, ludzie zwrócili się o pomoc do bóstw. Odprawiano rytuały mające przywrócić ład, ale żaden Bóg nie odpowiadał na modły. W końcu winą zaczęto obarczać rząd i cesarza, którzy początkowo próbowali opanować sytuację, lecz ta wymknęła się spod kontroli. Ogólny chaos w państwie Ming sprzyjał pojawieniu się nowej siły. Pod granicami Chin, niczym hieny, czekały armie Mandżurów. W 1629 roku Mandżurowie wykonali pierwszy ruch, zaatakowali okolice Pekinu. Szybko zostali odparci, ale Chińczycy byli zszokowani wizją kolejnego upadku. Po raz pierwszy od czasów Mongołów obca armia zdołała zaatakować państwo. 6 lat później lokalni buntownicy zbezcześcili grobowiec przodków pierwszego cesarza dynastii Ming. Dzięki swoim hasłom nawołującym do wojny klasowej zyskiwali popularność w kolejnych prowincjach, wkrótce przekształcając się w armię liczącą 30 000 ludzi. Armia dowodzona przez Li Zichenga pokonała gubernatorów centralnych prowincji, pozostających pod władzą Mingów. Li miał apetyt na więcej i kilka lat później ogłosił się królem. Jego głównym hasłem było życzliwość dla ubogich, równy podział ziemi i zniesienie podatku od ziarna. Pod koniec kwietnia 1644 roku jego armia najechała stolicę dynastii Ming. Cesarskie wojska nie były w stanie długo się bronić, a klęska była już przesądzona. 25 kwietnia ostatni cesarz dynastii Ming odebrał sobie życie. Li szybko ogłosił się nowym cesarzem i proklamował dynastię Shun. Jednak jego dni także były policzone. Pod koniec maja Mandżurowie ponownie najechali Chiny
i pokonali armię nowego cesarza. 6 czerwca wojska mandżurskie wkroczyły do Pekinu. Początkowo władzę w stolicy sprawował książę Dorgon w imieniu małoletniego cesarza, który do Pekinu przybył dopiero 19 października i został pierwszym cesarzem nowej dynastii Qing, kolejnej po Mongołach, która nie była pochodzenia Han.